Michał Anioł zauważył kiedyś, że praca rzeźbiarza w gruncie rzeczy polega na tym, aby odnaleźć kształt ukryty przed wiekami w bryle kamienia i wydobyć go na światło dzienne. Z pracą architektów jest bardzo podobnie. My też szukamy tego unikalnego połączenia formy i funkcji, które gdzieś tam w przestrzeni tkwią ukryte przed naszym wzrokiem i czekają na kogoś, kto je znajdzie, uwolni i pozwoli im żyć własnym życiem. Praca nad każdym zleceniem przebiega według ściśle określonych zasad, to znaczy zanim zdecydujemy, czy projektowany przez nas budynek będzie wysoki czy niski, smukły czy wręcz przeciwnie przysadzisty, musimy wykonać szereg analiz. Wielokrotnie rozkładamy projekt na czynniki pierwsze, szukamy idei przewodniej, analizujemy wszystko, co może mieć wpływ na kształt i funkcję obiektu. Po fazie analiz zaczyna się praca nad różnymi wariantami projektu. Powstaje mnóstwo szkiców i modeli, które testujemy, poddajemy krytyce i zmieniamy je dotąd, aż będą odpowiadały założeniom projektu i oczekiwaniom inwestora. Sprawdzamy, jak optymalnie rozłożyć funkcje, co zrobić, aby budynek był nie tylko tani w trakcie budowy, ale i eksploatacji, jak spełnić wszystkie oczekiwania użytkowników. Projektowanie budynków to praca zespołowa. Każdy z członków zespołu jest odpowiedzialny za efekt końcowy i dlatego też każdy ma prawo czuć się autorem danego projektu. Zawsze staramy się maksymalnie wykorzystać nasze unikalne talenty i doświadczenie, czyli to, co nas różni. Na koniec ktoś pod projektem musi się podpisać i wziąć za niego odpowiedzialność, ale tak naprawdę nigdy nie czuliśmy się jednoosobowymi autorami tego, co powstaje w biurze. Każdy projekt jest wspólnym dziełem bardzo wielu osób, każdy z nas zostawia w nim cząstkę samego siebie.